Cześć, witam Was Energik w kolejnym NR Flashu. Ostatni tydzień, trzeba przyznać, że obfitował w nowości, bo mieliśmy Gamescom, który odbywa się co roku w Kolonii w Niemczech. W tym roku nie byłem na Gamescomie, może w przyszłym. W tym sytuacja, w której aktualnie się znajduję, prywatnie nie pozwoliła mi na Gamescom się udać. Ale zanim przejdziemy do omawiania tego, co tam się pojawiło ciekawego i co nowego możemy oczekiwać. Dobra, na początek to, co mnie najbardziej interesuje, a wiem, że coraz więcej osób sięga po tą grę, czyli Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Pokazano długi, bo prawie 7-minutowy, słuchajcie, filmik z gry pokazujący fragmenty historii oczywiście. No to wiadomo, że tutaj wraca Kazuma Kiryu, który jest w mojej opinii niezastąpiony, jeżeli chodzi o serię Yakuza. I choć w ostatnim Like a Dragon Tashiban był niezłą postacią, to jednak ja wolę faktycznie Kazumę Kiryu. Powrócą charakterystyczne elementy Yakuzy, czyli ściąganie fraka jednym sięgnięciem ręki, eksponowanie pleców z tatuażami i tak dalej, ale też pokazano bardzo dużo różnych nowych minigier, które będą, aczkolwiek widać, że troszkę chyba Yakuza zaczyna zjadać własny ogon, bo mamy tutaj recykling starych pomysłów, a więc pojawią się oczywiście hostesy, to jest wiadome, pojawi się gierka rytmiczna, gdzie Kazuma będzie śpiewał, to też już było od dawna. Powracają znowu mini samochodziki na torach, które również są powrotem w pewien sposób do tego, co już było. No i oczywiście z tego, co mi się wydaje, będzie mocno rozbudowany salon Segi. Oprócz takich minigierek, o których zaraz powiem w sedze, to jeszcze będą rzutki, będzie oczywiście baseball, będzie snooker czy też billard. No i powrócą właśnie te gierki w salonie Segi. Mamy bijatykę nie pamiętam jak ta bijatyka się nazywała, bijatykę z Soniciem. Mamy jakieś takie gierki 16 i 8-bitowe. No widać, że tego będzie dużo. Dużo tych gierek, po części chyba troszkę Sega będzie chciała wypełnić tą grę właśnie takimi różnymi minigierkami, które będą dostępne. No ja tak czy tak jestem wielkim fanem Like a Dragon Gaiden i czekam. Ja powiem Wam, że już po jakimś czasie już przeszło mi ogrywanie tych minigierek, bo większość tych minigierek, znaczy te samochodziki, latanie dronem w Judgment były spoko, natomiast uważam, że na przykład te snookery, baseball, to niestety od części pierwszej to się w ogóle nie zmienia, to jest cały czas to samo i to jest takie trochę odcinanie kuponów, dlatego ja sobie już większość tych niestety większość tych minigierek sobie już odpuszczam. No i oczywiście jeszcze taka mały taki easter egg na końcu trailera, że faktycznie Kiryu spotka Kasugę gdzieś tam w porcie, prawdopodobnie możliwe, że będą się przyjaźnić albo walczyć, zobaczymy. No niemniej, każdą Yakuzę witam z otwartymi ramionami, cieszę się, że będę mógł kolejne 40, 50 lub 60 godzin spędzić w tym fantastycznym świecie. Pokazano kolejny trailer Alana Wake'a 2, no powiem Wam, fajnie to wygląda. Alan Wake co prawda wygląda jak John Wick, nie wiem czy to było zamierzone czy nie, ale to jest Keanu Reeves z Johna Wicka, bez kitu, nie? Natomiast fajny trailer, bo jest taki bardzo, bardzo klimatyczny. No powiem Wam tak, Alan Wake na pewno fantastyczna gra, już okaże się niedługo, 27 października już będziemy mogli zagrać. Nadal wiemy, że gra ma mieć tylko dystrybucję cyfrową, nad czym bardzo mocno ubolewam. Możliwe, że się jeszcze to zmieni, ewentualnie jeżeli się nie zmieni, to możliwe, że na przykład Limited Run wyda edycję pudełkową tej gry, natomiast tytuł zapowiada się naprawdę srogo. Pierwszy Alan Wake miał swoje problemy, ale był niezłą grą, natomiast widać, że dwójka jest już taka, można powiedzieć, taka dostosowana do dzisiejszych konsol i wygląda to naprawdę zacnie, także jak najbardziej uważam, że tytuł wart sprawdzenia. Pokazano kolejny trailer Widma Wolności.
Cyberpunk 2077. Widać, że CD Projekt mocno zmniejszył ilość generowania hype'u na swoje gry, czy też tutaj na dodatek. Widać, że bardziej oszczędnie tutaj szafuje tymi filmami. No kilka rzeczy, które się tu na pewno nowe pojawiły, tak? Czyli no, będą jakieś nowe bronie, będą motory, będzie wreszcie poprawiona policja, na której poprawienie czekamy od w zasadzie premiery, czyli już ile? 3 albo i 4 lata, która nadal jest dziwaczna, tak? Będzie nowa dzielnica, oczywiście nowe zadania, no to wiadomo. Zobaczmy, co nowe drzewko umiejętności się pojawi. No i nowe zadania fabularne i kontrakty, czyli zadania takie, można powiedzieć, te kontrakty to zadania takie poboczne. Powiem tak, co by nie mówić, CD Projekt przynajmniej bazując na tym, co widzieliśmy w Wiedźminie 3, potrafi robić potężne dodatki, które są naprawdę wciągające i nierzadko nawet przewyższają to, co było w podstawce. Na przykład w mojej opinii Krew i Wino Wiedźmin. Absolutnie fantastyczny dodatek, który przebija i Serca z Kamienia, i Dziki Gon, naprawdę świetny. Dlatego możemy się spodziewać tutaj, że CD Projekt wyniósł lekcje z premiery podstawki i na pewno tutaj będzie o wiele więcej, ciekawiej i przede wszystkim bardziej będzie to wszystko dopracowane. Także jak najbardziej no czekam na to i jestem ciekawy, co tam CD Projekt dla nas przygotował. Wielką niespodzianką w ogóle jest powrót serii Delta Force. Powiem Wam szczerze, że już zapomniałem o Delta Force. To było tak dawno. Pamiętam, że bardzo fajny był Delta Force, chyba Black Hawk Down. Ogólnie te gry były spoko. Ale powiem Wam, że na rynku strzelanin militarnych pierwszoosobowych panuje trochę posłucha i uważam, że przyda się zdrowa konkurencja Battlefieldowi i Call of Duty i może Delta Force będzie w stanie tutaj coś z siebie wykrzesać. Trailer, który został pokazany, jest bardzo dynamiczny. Widać, że tutaj mocno jest to wszystko wzorowane na Battlefieldzie i Call of Duty i miejmy nadzieję, że dowiezie to odpowiednią dawkę emocji i będzie kolejnym, trzecim tytułem na rynku, który będzie właśnie takim militarnym shooterem, no co jakiś czas oczywiście wydawanym. No ja powiem tak, ja nie grałem we wszystkie części Delta Force, od razu się przyznam, w kilka grałem, bo ich tam było dosyć sporo, nie pamiętam dokładnie, ze 2 albo i 3 grałem i zawsze mi bardzo miło spędzałem czas. Najbardziej pamiętam chyba Black Hawk Down, ale tam tych faktycznie części było więcej, także no jestem ciekawy, no co z tego będzie, bo przydałoby się jakieś troszkę rozruszanie tego rynku militarnych shooterów, w którym panuje dosyć spory zastój i dobrze by było tutaj coś nowego wrzucić. No, skoro jesteśmy przy militarnych shooterach, tradycyjnie pokazano jedną z misji Call of Duty, czyli nadchodzącego Modern Warfare 3. No powiem tak, misja może nie jest jakoś specjalnie okazała. Myślę, że jak ja bym decydował, to bym wybrał inną, ale wygląda to naprawdę świetnie. No ponownie, tylko tak jak mówię, wszystkie 3 części Modern Warfare, te nowe części Modern Warfare, one w zasadzie nie widać progresu względem poprzedniej części. Znaczy, każda kolejna część Modern Warfare nie ma tego progresu względem poprzedniej części. To są bardzo dobre shootery. Ja tutaj głównie myślę o trybie single player, czyli o trybie, w którym nikt nie gra, tylko ja i 5 osób w Polsce, ale muszę przyznać, że Call of Duty umieją robić dobre shootery, które naprawdę wciągają i to są jedne z takich shooterów, które singlowo ogrywam wielokrotnie. No przynajmniej do czasu kolejnej premiery 2-3 razy takiego Modern Warfare chętnie łyknę. Także miejmy nadzieję, że i tutaj dowiezie, chociaż ja o to jestem spokojny, powiedzmy sobie szczerze. Wszyscy mówią, że to jest co roku to samo, ale ja wiem, że jeżeli chodzi o singla, na pewno Call of Duty dowiezie i będzie to na pewno fantastyczna gierka z bardzo dobrym single playerem, w który większość i tak nie gra. Oni te single playery robią tylko chyba dla mnie. Mam tylko nadzieję, że gra będzie na płycie, a nie znowu, że dadzą mi installer, bo to jest już po prostu porażka. To, co się dzieje, słuchajcie, ja pamiętam chyba w pierwszej części, czy tam w
Cold War było tak, że jak skończyłeś fabułę, skończyłeś single playera, to był on automatycznie kasowany z dysku konsoli. Ja mówię, potem chciałem drugi raz zagrać i nie ma, jest tylko multiplayer i ściągaj od nowa. Mówię, Chryste Panie, dlaczego w ogóle ktoś decyduje za mnie, czy ja chcę mieć single playera na dysku, czy nie? No masakra po prostu. Poza tym to instalowanie, tam jakieś dodatki, sradki, DLC-ki, gówna inne, żeby odpalić single playera. To jest niesamowite. Musisz wszystko zainstalować, żeby ci się single odpalił. No to jest dla mnie jakaś totalnie chora akcja i podejrzewam, że tutaj niestety tak będzie, albo jeszcze bardziej będzie. Najlepiej to, wiecie co, Activision, zróbcie tak, że jak skończysz raz single player, to już nie możesz go nigdy zainstalować. To jest jednorazowe podejście i już będzie dobrze. Zaprezentowano wersję RTX Half-Life'a 2. Powiem tak, było to prawdopodobne, że to się w końcu stanie. Widać, że te wszystkie gry oparte na śledzeniu promieni, te klasyczne gry, one się przyjmują całkiem nieźle, co ostatnio pokazał Quake 2, który tak naprawdę był już drugi raz wydany, bo wcześniej był jeszcze Quake 2 RTX, nie wiem czy pamiętacie. No a teraz postanowiono przenieść Half-Life'a 2 na RTX. No wygląda to ładnie, powiem wam. Chociaż podejrzewam, że większość z was, tak jak ja, Half-Life'a już kończyli tyle razy, że nie wiem, czy będzie mi się chciało jeszcze raz w to grać, szczerze mówiąc. Aczkolwiek, no wygląda to fajnie. Znaczy Half-Life 2 to jest taka gra, która ona się tak naprawdę nie starzeje. Pewne elementy widać, że są już trącą myszką, ale ta gra naprawdę jest zrobiona tak, że odpalając ją nawet dzisiaj bez tego RTX-a i tak można w to spokojnie grać, bo ta gra naprawdę, tam jest bardzo dobra fizyka, fajny model strzelania, niegłupia historia, całkiem niezła oprawa, także to jest tytuł, który tak naprawdę się nie starzeje. To jest w ogóle jedna z takich ciekawszych gier, która z roku na rok można w nią spokojnie grać i nie widać różnicy. Zaprezentowano kolejny trailer Command Conquer i powiem wam, że mnie to trochę zmroziło. Mówię, kurde, Command Conquer wraca, ja pierdzielę, jaka masakra. No ale niestety nowy Command Conquer będzie grą mobilną. Po części mogłem się tego spodziewać, bo poprzedni Command Conquer, który był, nie pamiętam jaka to była nazwa, ale to też była tylko gra mobilna. To pokazuje, jak zeszmacić markę, która ma fantastyczną historię. Myślę, że rzeszę jeszcze fanów, którzy pamiętają i lubią Command Conquer i zredukować to, co było kiedyś fajne, do gry mobilnej na iOS i Androidy. No masakra. No ja w to nie zagram. Powiem wam, że nie. Niestety wersja mobilna Command Conquer to pewnie będzie ukryta za jakimś paywallem, czyli płać i graj dalej, a jak nie to... Chociaż no jest tu kilka ciekawostek, bo powraca na przykład Kane z nodu, ale to za mało. Chcę grę normalną na konsolę, czy tam na pecety, ale nie grę mobilną, bo to jest po prostu potwarz tego, jak to wygląda i no tak jak mówię, no jak po prostu zniszczyć markę, zredukować ją do pierdogierek na mobilki. Kolejną w ogóle ciekawą informacją jest to, że postanowiono zrobić remaster Turoka trójki, Shadow of Oblivion. To jest w ogóle ciekawe, bo Turok trójka był uważany za najgorszą część z trylogii, właściwie to z kwadrologii, tylko jedna część na Nintendo 64 była tylko i wyłącznie multiplayerowa, a singlowe były 3 tak naprawdę. Turok 3 chyba nigdy nie wyszedł poza Nintendo 64 i postanowiono go zremakeować, aczkolwiek jest to przez wielu uważana najgorsza część całej trylogii Turoka. Oczywiście tej klasycznej, bo wiadomo, że potem pojawił się jeszcze Turok jakiś na Xboxa i jeszcze był potem, znaczy nie pamiętam jaki to był tytuł, i jeszcze potem wyszedł ten Turok na PlayStation 3, ale mówię o tej klasycznej trylogii. No to jest najgorszy Turok i przyznam szczerze, że trochę mnie to zaskoczyło. Sorry. W każdym razie, no ciekawy jestem, bo tak jak mówię, ten Turok 3, ja nawet powiem wam, że pomimo, że w niego nigdy nie grałem, grałem tam jakiś materiał jak robiłem, ale nigdy go nie skończyłem, może tak. Teraz mając Nintendo 64 nawet mi się nie chciało go sprawdzać, tego Turoka 3, bo słyszałem o nim dużo negatywnych komentarzy i szczerze mówiąc, no remasterowanie gry, która była kiepska już w tamtym czasie, w 2000 roku, nie wiem, czy ma sens. No, ja powiem szczerze, że raczej chyba nie sprawdzę. No chyba, że coś się stanie, ale nie sądzę. Kolejny w ogóle ciekawy remaster,
Po części ja to spodziewałem się tego, że to się pojawi, czyli Dark Forces, Star Wars Dark Forces, Arash się na pewno cieszy, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, są mody do Dark Forces, które robią z tej gry o wiele lepszy tytuł niż to, co robi Night Dive Studio. Przede wszystkim remasterowaniu chyba uległy tylko i wyłącznie cutscenki, bo cała reszta wygląda dokładnie tak, jak pamiętam z 95 roku. Dziwne jest to, że postacie to nadal sprite'y. Już mogli to zrobić, powiedzmy, trójwymiarowych przeciwników, ale nie. I powiem wam, że wygląda to no słabo. Autentycznie można ściągnąć bardzo fajne mody, które zamieniają Dark Forces naprawdę w fantastyczny, może nawet nie remaster, tylko nawet remake. A to, co tutaj przygotowano, to, że cutscenki działają w 60 klatkach, a cała reszta wygląda jak faktycznie gra z 95 roku, tylko z podbitą rozdzielczością broni, no powiem szczerze, że słabo. To już chyba bym wolał grać w oryginalnego Dark Forces niż w ten badziew od Night Dive Studio. Znaczy to jest jedynie jest dobre to, że większość graczy będzie mogła się zapoznać. Ja podejrzewam też, że to jest na tej zasadzie, że zaczynają od Dark Forces, a już w planach mają zrobić na podobnej właśnie tutaj bazie tego, co powstało Dark Forces 2 Jedi Knight, Jedi Academy, Jedi Outcast. Myślę, że o to tutaj chodzi, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, fanowski projekt Dark Forces jest o niebo lepszy niż to, co przygotowano tutaj przez Night Dive Studio. Wstyd, jak dla mnie wstyd i próba wyciągnięcia pieniędzy od Arasha. Pokazano kolejny taki dość długi trailer nowego Robocopa. Powiem szczerze, że ten Robocop wygląda trochę gorzej niż na tym pierwszym trailerze, który dział się na ulicy. Wszystko jest jakieś takie estetyczne. Na pewno nie wygląda to jak gra na konsolę aktualnej generacji, tylko raczej na poprzednią. Znaczy akurat tutaj broni się sama gra pomysłem, tak, Robocopa. Zresztą podobnie było z Terminatorem, też on nie wyglądał za bardzo, a gra była całkiem spoko. Natomiast no tutaj wygląda to tak dosyć tak biednie jakoś, powiem wam. Tak jakoś smutno i tak ubogo. Myślę, że dobrym określeniem jest to, że to wygląda dosyć ubogo. Natomiast no jestem ciekawy, bo Robocop to jest jedna z postaci z mojego dzieciństwa, także jestem ciekawy, co oni tam wymodzą, a tym bardziej jest to ciekawe, że to oczywiście nasza polska firma Tejon produkuje, także no czekamy na Robocopa, tak? Nie wiem, kiedy ona się tam pojawi. Mamy jakąś tutaj datę premiery, zerknijmy. Nie ma wpisanego. Czekajcie, zobaczę, czy na tym trailerku nie ma na końcu czasami daty premiery. Chyba nie ma, albo przewinąłem. No nie, jest wishlist, no nic. W każdym razie czekamy. No i przechodzimy do sekcji sprzętowej. Sony pokazało to urządzenie do gry zdalnej. Wiedzieliśmy, że to się pojawi, bo już było mowa o tym wcześniej. Wygląda to jak przepołowiony pad na pół, pośrodku którego ktoś włożył smartfon. Nazywa się to PlayStation Portal i umożliwi nam to granie zdalne z naszego PlayStation 5. Nie jest to, od razu tutaj warto zauważyć, nie jest to konsola autonomiczna, ona działa tylko w połączeniu z naszą PlayStation 5 i możemy sobie zdalnie śmigać. Mamy tutaj 8-calowy ekran w rozdzielczości Full HD i odświeżeniu 60 Hz. No powiem tak, zastanawiam się, jaki jest cel tego. Cena tego sprzętu to 220 euro. Znaczy no, to pełni trochę rolę taką, jaką pełniła rolę chyba Vita na PlayStation 4, gdzie rozgrywka mogła być strumieniowana. Tylko różnica była taka, że Vita jeszcze była autonomiczną konsolą, która mogła odpalać gry ekskluzywne na Vitę, a tutaj mamy tylko w zasadzie odpalanie gier poprzez streaming. Czy to chodzi o to, żeby zrobić z PlayStation Switcha, czyli żeby była konsola mobilna i konsola stacjonarna? Po części może tak, ale takiego portala nie weźmiesz sobie do tramwaju i nie zaczniesz grać, bo zgubisz zasięg i nie będzie ci strumieniowało, także dziwne to trochę, ale może to być jeszcze jedna ciekawa rzecz, nie wiem czy to, ale to chyba się tak nie da. To by było fajne, jakby to był ten drugi ekranik, na przykład jak grasz na dwie osoby w trybie kanapowym, to jedna osoba gra na tym kontrolerze i ma ekranik, a druga osoba gra na telewizorze, ale to chyba tak niestety nie będzie działało. No cóż, zobaczymy, gdy Sony to wypuści, zobaczymy jak to się przyjmie.
Pomysł jest... Nie mam do niego jakby negatywnych, ani nie mam pozytywnych jakichś odczuć. Trochę nie wiem, trochę nie widzę funkcjonalności za bardzo tutaj tego, przynajmniej dla mnie, tak? Ja, który siedzę w zasadzie zawsze przy telewizorze, korzystanie z portala, żeby, nie wiem, leżeć na łóżku, przy którym mam i tak telewizor, wydaje mi się trochę bez sensu. No ale może jest jakiś tutaj odbiorca, który to doceni. Wreszcie ujawniono, że faktycznie Switch 2 powstaje. Aktualnie według plotek ma się to nazywać Nintendo Focus. Ma się pojawić według plotek w październiku 2024 roku i cena ma wynosić $430. Niewiele wiadomo na temat nowej konsoli, bo wszystko co wiemy to są tylko i wyłącznie jakieś tam plotki. Natomiast wiemy, że od jakiegoś czasu Nintendo pracuje nad następcą Switcha. Wielu się spodziewało, że to będzie jakiś Switch Pro, czyli mocniejsza wersja poprzedniej konsoli, ale wydaje się, że to będzie całkowicie nowy sprzęt. No na razie tutaj śledzę to, nic Wam niewiele mogę powiedzieć, poza tym, że w 2024 się to pojawi. Zobaczymy, czy osiągnie taką popularność jak Switch. Switch osiągnął mega popularność. Jeżeli uda się ponownie Nintendo to osiągnąć, no to spoko. Natomiast ja mam wrażenie, że Nintendo wydaje co drugą konsolę dobrą. Tak najpierw był GameCube, znaczy było Nintendo 64, potem był GameCube, potem było Wii, które osiągnęło mega sukces, Wii U, które nie osiągnęło sukcesu, Switch, który osiągnął sukces, więc teraz Focus wypada, że to będzie konsola, która nie osiągnie sukcesu. No zobaczymy. Natomiast no, jeżeli będą jakieś nowe informacje, na pewno Wam o nich powiem. No i kolejna ciekawa wiadomość od AMD. Zaproponowano nową wersję FSR. Powiem tak, ostatnio grając w Immortals of Aveum widziałem, jak to FSR się po prostu tam poci i niestety nie potrafi nic ciekawego wyciągnąć z tej gry. I widać było, zresztą pokazywałem to na recenzji, że degradacja tam klatki jest koszmarna i w ogóle jakość tej klatki w stop klatce jest bardzo kiepska. No tutaj zapowiedzieli, słuchajcie, z 53 klatek do 175 nowa wersja FSR. No jestem bardzo ciekawy, czy to prawda i czy to faktycznie będzie działało. Natomiast to jest co ciekawe, dwie gry, które będą już obsługiwały jesienią tą technologię, to właśnie Immortals of Aveum, które w mojej opinii bardzo potrzebuje tego, jeżeli to FSR 3 będzie w ogóle poprawiało jakość generowanej oprawy, znaczy może nie poprawiało, ale tak nie degradowało tego, co było pokazane do tej pory, no to na pewno potrzebuje ta gra tego. I Forspoken. Oczywiście FSR, jak mniemam, zacznie pojawiać się również na PlayStation 5, także zobaczymy. No powiem tak, nie wiem, czy mają szansę tutaj konkurować z Nvidią, ale zawsze jakaś konkurencja pomiędzy dwoma firmami, dużymi firmami produkującymi karty graficzne to dobra rzecz, bo zaczną się wojny cenowe i to jest według mnie pozytywne. Natomiast no powiem Wam, że FSR jakkolwiek starając się mówić to bezstronnie, bo ja nie jestem jakiś negatywnie nastawiony do kart AMD i nie uważam, że to są złe karty, ale FSR w tej wersji, która jest do tej pory, no to jest niestety dramat. To jest niestety dramat i miejmy nadzieję, że tutaj to, co zapowiedziano, że będzie aż 300%, ponad 300% zwiększenie ilości klatek, to brzmi dla mnie jak w ogóle jakaś bajka, ale może tak się stanie. No miejmy nadzieję. Fajnie by było, jakby ten FSR też wszedł na PlayStation 5, ale nie wiem, czy to jest możliwe. W każdym razie, jeżeli tak się nie stanie, to Immortals of Aveum nie polepszy jakości swojej oprawy niestety. Dobra, to jeżeli chodzi o te nowości, taki krótki przegląd Gamescomu tegorocznego. Co nowego u mnie, słuchajcie? U mnie na razie nic nowego. Zacząłem grać w kolejną grę do recenzji po latach, jak i również mam kolejny making of na oku. Tym razem bardziej taki techniczny. Ja lubię takie techniczne materiały, ale wiem, że to wiele osób nie ogląda tego, bo nie rozumie, o czym tam gadam, o czym tam pitolę, ale ja zawsze staram się te materiały jakoś tam Wam wyjaśniać obrazowo, wszystkie te rzeczy, o których Wam opowiadam, dlatego miejmy nadzieję, że teraz też mi się uda. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić na ten weekend przyszły,
bo chciałbym tego krapa wreszcie zacząć i zrobić jakiegoś krapa właśnie na weekend, więc pewnie jeżeli zacznę robić krapa, no to będę robił krapa. Natomiast dzisiaj prawdopodobnie też będziemy nagrywać z Bartem kolejny odcinek podcastu, który będę starał się wrzucić dla Was na środę, myślę, że na środę, no. A tak to poza tym, no to jakoś tak stabilnie, tak? Będę na pewno robił tą recenzję po latach, ale to też nie wiem, czy w tym tygodniu. Jeżeli będę robił krapa i znowu sobie założę, tak jak przy poprzednim, że będą cuda, niewidy tam, to pewnie mi to zajmie trochę dłużej, ale będę starał się, żeby te 3 filmy w tym tygodniu teraz nadchodzącym się pojawiły. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj. Z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.